O, coś się ruszyło chyba że złamałem śrubokręt. Owszem. O. Mamy silnik wyjęty z odkurzacza. On jest strasznie brudny. Tutaj widać, że ktoś odkurzał tym odkurzaczem jakiś pył. Obudowa w tym silniku jest faktycznie już dużo bardziej zbliżona do tych agregatów ssących czy silników typu ZZSD 300. O. Strasznie dużo jakiegoś pyłu cementowego jest w tym silniku. Kręcąc ręką już wypycham ten cały wirnik z łożyska. Tu świetnie pasuje na przykład stara 5-złotowa moneta z PRL-u. Po prostu kręcąc wypycham łożysko do środka. O. Cześć! Chciałem w tym tygodniu tak naprawdę zająć się czymś kompletnie innym. Mam tutaj w warsztacie mnóstwo starych, fajnych urządzeń, silników, jakichś mierników. Mam jedną fajną pompę, którą koniecznie chciałem Wam pokazać i sam jestem ciekawy, czy uda się z tym coś zrobić. No ale co zrobić, kiedy los pcha w ręce stare odkurzacze? Byłem akurat wieczorem na spacerze z psem i pod jedną z bram znalazłem taki w sumie bardzo fajny polski odkurzacz Zelmer typ 200 z 1984 roku, z września 1984 roku. Odkurzacz jest generalnie w tym stanie, w jakim najbardziej lubię znajdować urządzenia, czyli przede wszystkim potwornie brudny. No to akurat nie jest fajne, brakuje mu tutaj przełącznika, który pewnie będę musiał dokupić. Poza tym wydaje się dość kompletny, ma obcięty przewód. Bardzo mnie ciekawi, czy ten odkurzacz ma jakąś szansę wrócić do żywych, przynajmniej z tym silnikiem, który tutaj w nim chyba się znajduje, bo jest on dosyć ciężki. Więc pomyślałem sobie, że szybko zrobię takie nagranie o rozkręceniu tego odkurzacza. Zobaczymy, jaka jest jego ewentualna przyszłość, a co z nim zrobić później, to już zastanowimy się na spokojnie. Odkurzacz mam już na stole warsztatowym. Podłożyłem sobie też taką korkową podkładkę, którą używam przy bardzo brudnych urządzeniach, bo łatwiej jest to po prostu potem sprzątnąć z blatu. No i rzućmy najpierw bardzo ogólnie okiem na stan tego urządzenia. Może najpierw tabliczka znamionowa, zrobię też zdjęcie i pokażę Wam tutaj w powiększeniu. Predom Zelmer, numer i rok 0984, typ 200, 750 W moc silnika. No i tutaj zgodność z polską normą z 75 roku. Odkurzacz jest, tak jak powiedziałem, troszeczkę w niektórych miejscach zardzewiały. On musiał bardzo długo gdzieś leżeć w jakiejś piwnicy, garażu może. W domu, który mijałem, chyba nie ma piwnicy, ale jest taki garaż. To nie wygląda bardzo tragicznie, ale tutaj pod tym lakierem niestety często robią się takie purchle. Jak się to wyczyści, to zostaje takie dość duże miejsca odkryte spod lakieru, no ale nie ma wyjścia, trzeba będzie to wyczyścić. Plastikowe elementy tego odkurzacza, prawdę mówiąc, nawet nie są jakieś tragiczne. Trzeba je będzie też ładnie przeczyścić, ale nie są popękane, to jest nawet fajne. Tutaj ta dolna czy tylna pokrywa też nie jest popękana. Jest tutaj obcięty, nie urwany, tylko ucięty przewód. Kółeczka są ok. To przednie kółeczko trzeba będzie dokręcić, ale też jest w miarę w porządku. Zajrzyjmy tutaj do worka na kurz. Klamerka działa. Natomiast worka na kurz i tu jeszcze taka powinna być plastikowa pokrywa w ogóle nie ma. No w środku ten odkurzacz wygląda wyraźnie gorzej. Sporo rdzy tutaj na rancie. Troszkę w środku. Na szczęście nie jest to jakoś totalnie pordzewiałe, także to się wszystko kruszy. Taką rdzę da się stosunkowo łatwo wyczyścić. Tutaj jakieś ślady ziemi są w środku, jakieś liście. No musiał ten odkurzacz znajdować się przez długi czas, długie lata w jakichś bardzo złych warunkach. Największym ubytkiem jest tutaj brak włącznika, który został chyba albo wycięty, albo tylko wykręcony chyba tylko. To był taki duży plastikowy włącznik, tak wyprofilowany tutaj z takim troszeczkę wyższym elementem.
No ja takiego włącznika niestety nie mam. Myślę, że będę musiał poszukać w internecie, a na razie prawdopodobnie te przewody po prostu połączę i zostawię tak jak jest, albo przykręcę tutaj jakąś taką plastikową zaślepkę, żeby tą dziurę zakryć. No ale to jest na razie wszystko gdybanie, bo nie wiemy, w jakim stanie jest silnik tego odkurzacza i czy w ogóle będzie sens go reperować. Zaraz rzucimy na to okiem, biorę śrubokręt i zajmiemy się wykręceniem tej obudowy silnika. Tutaj pokrywa silnika trzyma się chyba na tych 3 śrubach. O, coś się ruszyło chyba że złamałem śrubokręt. Owszem. No niestety. Muszę wziąć jakiś mocniejszy. To już jest drugi mój fajny śrubokręt, który złamałem. O, do odkurzacza z PRL-u trzeba sobie wziąć takie porządne, stare śrubokręty. Jak widać, te nowe nie wytrzymują. Ta śrubka wyszła. Ta też się odkręca. Natomiast ta jeszcze trzyma i przyznaję, że mam z nią pewien problem. Ona tu się nawet rusza w jakimś tam zakresie, ale w pewnym momencie blokuje. Poruszam ją trochę, podokręcam, poodkręcam, niech ona tam naciągnie troszkę. No niestety nie jestem w stanie tej śruby wykręcić. Mocuję się z nią już tutaj od kilku minut, także po prostu ją rozwiercę. O! Ok, będę musiał tutaj po prostu później dać śrubę z troszeczkę większą główką, ale przynajmniej udało mi się zdjąć tę pokrywę. Dlaczego ta śruba nie chciała wyjść? Aha, ona jest tutaj... Faktycznie była mała szansa, żeby ją stąd w ogóle wydostać w normalny sposób. A być może będzie to też widoczne tutaj na powiększeniu. Zobaczcie, tutaj ten łepek śruby rozwierciłem, natomiast ona przechodzi tędy, tutaj przez ten fragment metalowej obudowy jest totalnie zardzewiała i mam wrażenie, że w ogóle jakoś chyba troszeczkę wykrzywiona, ale na pewno zardzewiała i no nie było siły jej po prostu tutaj z tego wyciągnąć. Teraz będę musiał się z nią troszkę jakimiś kombinerkami posiłować, żeby ją stąd wydobyć. Wszystko tutaj jest bardzo brudne i zwłaszcza w tej dolnej części odkurzacza trochę zardzewiałe, tak jak właśnie tutaj ta śruba. Strasznie jest to tutaj wszystko brudne, jakimiś pajęczynami pokryte. Myślę, że najpierw w ogóle cały ten odkurzacz wyniosę do ogrodu i troszeczkę wstępnie go przeczyszczę. Przedmucham jakimś innym odkurzaczem i dopiero wrócę tutaj, bo inaczej będę miał cały warsztat w tym kurzu i pyle. Myślę, że to czyszczenie już sporo dało, nie trzeba się tutaj faktycznie wgrzebać w takim strasznym brudzie. Odczepię tutaj od tej pokrywy przewód. On jest i tak obcięty i tak będzie musiał zostać wymieniony. Nawet ładna odgiętka tutaj jest, nie zniszczona, ona się na pewno nam przyda. O ta. Przewód tu mogę wyjąć, pokrywę odkładam i co? I tutaj mamy wejście przewodu.
Tu jest takie zamknięcie, które mogło służyć jako dmuchawa. W tym momencie po jego otwarciu można było tutaj z tyłu odkurzacza podłączyć wąż w formie w funkcji dmuchawy. Natomiast można było to wyjście rury zamknąć i wtedy powietrze z silnika wychodziło tędy i przedostawało się na zewnątrz tu przez te kratki. Tam nie wiem, czy widzieliście podczas czyszczenia, był tutaj przyklejony taki bardzo już brudny jakiś taki filtr z jakiejś waty czy watoliny. Także w sumie dosyć fajny patent na możliwość wykorzystywania tego odkurzacza, tak jak to było w starych odkurzaczach z Elmera czy rzeszowskiej fabryki, jako dmuchawy. A można było tę funkcję wyłączyć. Tutaj mamy jeden przewód idący do silnika. To są przewody idące do silnika, to są przewody idące do włącznika. Czyli tu mamy jeden idący do silnika, tu mamy drugi idący do silnika. Też go odczepię. O! Super. Mogę teraz wyjąć całą tą kostkę. O, i tutaj mamy przewody idące do włącznika. Ten przewód z przewodu zasilającego łączy się z tym przewodem idącym do włącznika. Ten drugi łączy się z jednym przewodem idącym do silnika, a tutaj z włącznika wychodzi drugi przewód i łączył się z tej strony z drugim przewodem idącym do silnika. Później to zrobimy dokładnie tak, jak było. Na razie to mogę też sobie odłożyć. A tutaj mamy dwa przewody idące do silnika. Teraz będę chciał odkręcić te 3 śruby, które wydaje mi się trzymają całą tą dużą plastikową pokrywę silnika. Śruba i taka plastikowa podkładka. Jeszcze jedna. Teraz powinienem być w stanie wyjąć silnik, ale nie mogę, bo bardzo mocno go tutaj z przodu trzyma ta guma. Muszę go tam oderwać od tej gumy. To się niestety często zdarza ze starymi silnikami. No, chyba już wychodzi powoli. O. I mamy silnik wyjęty z odkurzacza. Tak to wygląda w środku. Tam jest jeszcze taka metalowa obręcz, w którą włożona jest ta guma amortyzująca i uszczelniająca, izolująca silnik i do niej dopiero przymocowany jest silnik. To wszystko też trzeba będzie oczywiście wyczyścić z rdzy. Dobra, korpus odkurzacza na razie odstawię na bok i zajmijmy się teraz silnikiem. Bardzo sparciała i zniszczona jest ta gumowa uszczelka. Teraz teoretycznie powinienem być w stanie wyjąć silnik z tej plastikowej obudowy, ale nie mogę. Przypuszczam, że on może być tu gdzieś jeszcze czymś przykręcony. Nie wiem, jest to mój pierwszy demontaż odkurzacza tego typu, bo tutaj nigdzie już żadnych śrub nie widzę. Natomiast tutaj ewidentnie coś ten odkurzacz trzyma. Dobra, odkręćmy też te elementy i zobaczymy. Tak, one były tymi śrubkami przykręcone tutaj do śrub w obudowie silnika. Potem myślę, że bez kłopotu uda nam się to ładnie złożyć. Dosyć łatwy jest zasada działania tych dwóch plastikowych elementów.
Śrubki odkładam. Możemy zdjąć tę plastikową pokrywę. Też trzeba je będzie wyczyścić. No i mamy tutaj silnik. Tutaj chyba jest data produkcji 83 rok, jeżeli się nie mylę. Agregat ssący typu ZZSD, wyprodukowany w zakładach Zelmer. I teraz przez chwilę myślałem, że to jest typ ZZSD 300, ale wydawał mi się jakiś on troszeczkę taki za długi, bo spójrzcie, to jest na przykład odkurzacz typ ZZSD 300 z 89 roku. Zresztą już kilkakrotnie go pokazywałem i on jednak jest taki dużo bardziej krępy, krótszy taki, prawda? Ten jest tutaj tą część z wirnikiem, ze stojanem ma jednak dużo dłuższą. Także ten ZZSD 300 na razie odstawiam. Wydaje mi się, ale nie jestem pewien, bo jest to dosyć brudne tutaj, że jest tutaj wybite typ ZZSD typ 84. Tutaj mam taki inny silnik ZZSD typ 84 i on ma jednak troszeczkę inną, właściwie zupełnie inną tę obudowę tutaj. Można to dosyć łatwo teraz porównać. Na wysokość obydwa te silniki są identyczne. Rzeczywiście tutaj tę obudowę turbiny mają bardzo podobną. Tutaj całe to mocowanie, stojan, no ten nie ma takiej plastikowej obudowy, aczkolwiek nie jest powiedziane, że nie została ona kiedyś od niego odmontowana. Być może ona tutaj była, tylko nie ma w tym moim egzemplarzu. Natomiast no tutaj cała ta obudowa w tym silniku jest faktycznie już dużo bardziej zbliżona do tych agregatów ssących czy silników typu ZZSD 300. Spojrzę bardzo szybko do kroniki zakładów Zelmer, bo zaczęło mnie to interesować. Ja przyznaję, że ja nie mam właściwie w ogóle prawie doświadczenia z tymi silnikami produkowanymi pod koniec lat 70. czy na początku lat 80. Rzuciłem tutaj okiem do kroniki zakładów Zelmer, którą jak wiecie już to kilka razy powtarzałem, traktuję często z przymrużeniem oka, bo nie zawsze to się tutaj zgadza wszystko. Ale w każdym razie jest tutaj napisane, że agregat ssący typu 84 rozpoczęto jego produkcję w roku 1976. Czyli ten pochodziłby powiedzmy z drugiego roku produkcji agregatu typu 84, z roku 77. Ten jednak byłby już dużo nowszy i bardzo możliwe, że w tym czasie wprowadzono już tutaj jakieś przeróbki w konstrukcji tej obudowy. Natomiast agregat ssący typu 300 pojawił się w roku 1981, czyli taki jak ten. I tutaj jest też kilka podtypów, typ 300.1.4.5.7, wszystkie z 1981 roku. Najszybciej spodziewałem się, że będzie się w nim znajdował właśnie taki agregat ssący typu 300. Ale widocznie zamontowano w nim jeszcze ten taki jakiś przejściowy, moim zdaniem, typ pomiędzy tym a tym, właściwie konstrukcyjnie zbliżony do tego z końca lat 70., ale już z tą częścią obudowy taką jak w odkurzaczu 300 z 81 roku. Dobrze, to wszystko, co na razie jest w stanie o tym silniku powiedzieć kronika zakładów Zelmer. Także bardzo Was przepraszam, ja trochę gdybam, bo sam tego przyznaję nie wiem i chętnie dowiem się od osób, które mają większe doświadczenie z tymi silnikami. Ten agregat ssący mogę odstawić. Odstawiam także ten na pewno działający typ ZZSD 300. Natomiast tutaj niestety widzę, że w ogóle nie obraca się wirnik w tym silniku, czy w tym agregacie ssącym. Pytanie, czy jest to spowodowane jakimś zakleszczeniem, zabrudzeniem turbiny, czy uszkodzeniem łożyska. On jest strasznie brudny. Tutaj widać, że ktoś odkurzał tym odkurzaczem jakiś pył i ten silnik jest po prostu kompletnie oblepiony. Zakładam, że także w środku jakimś pyłem. Tutaj nawet widać, że tak jakby to się wszystko zbryliło tutaj na tych elementach turbiny. Myślę, że po prostu rozkręcimy cały ten silnik, spróbujemy go wyczyścić z brudu i zobaczymy dopiero wtedy, czy jest jakaś szansa, żeby go uruchomić, czy uda się spowodować, że ten wirnik będzie się faktycznie obracał.
wyczyściłem na ile mogłem, przedmuchałem go odkurzaczem. Ten wirnik tutaj się troszeczkę obraca, ale z bardzo, bardzo dużym oporem. Spróbujmy po prostu rozkręcić tę obudowę turbiny, wyjąć poszczególne elementy, wyczyścić to wszystko, no i rzucić też okiem na stan łożysk. Tutaj muszę przytrzymać końcówkę wirnika, a tutaj kluczem odkręcam nakrętkę. Nakrętka, podkładka, jeszcze jedna podkładka. Warto sobie to wszystko ułożyć w takiej kolejności, w jakiej będziemy to wszystko demontować. Teraz muszę tutaj śrubokrętem poluzować tę obudowę turbiny, żeby ją zdjąć. Troszeczkę poluzowałem sobie tę obudowę turbiny na podłodze, bo było mi wygodniej. I teraz już powinna zejść. Tutaj śrubokrętem opieram. Może w tę stronę. Sobie tutaj od góry układał poszczególne elementy. Mamy tę turbinę. Tutaj będzie taka podkładka. Teraz tak zwana kierownica. Ojej, tutaj jakieś fragmenty materiału. Bardzo dużo brudów tutaj wszędzie wypchanych. Musimy zdjąć tę nakrętkę, podkładkę. I jeszcze ten element. I jeszcze jedna mała podkładeczka. No i mimo to niestety wirnik dalej się nie obraca. Widać tutaj dalej duże zabrudzenia. W sumie nawet fajnie, bo nawet jeśli nie uruchomimy tego silnika, to i tak jest okazja, żeby poznać jego budowę, kolejność tych wszystkich elementów tutaj w turbinie. Zaraz odkręcę tę część obudowy. Pokażę Wam zaraz może na zdjęciu ułożone tutaj poszczególne elementy. No, tutaj wszystkie te elementy leżą tak, jak powinny być montowane, od samego dołu aż do góry. Warto to mieć też na zdjęciu udokumentowane. Ok. Odkręcam teraz tutaj dwie śruby. Strasznie dużo jakiegoś pyłu cementowego jest w tym silniku. Mam trochę wrażenie, że tutaj to łożysko, które jest już widoczne, jest troszeczkę zardzewiałe. Może sprawa zablokowanego wirnika wyjaśni się właśnie po wyjęciu tego łożyska. Zobaczymy. Tak naprawdę to powinienem teraz jeszcze raz wziąć odkurzacz i porządnie ten silnik przeczyścić. Bo zobaczcie, co tu z niego wypada. Może zamiotę tutaj trochę na blacie. Teraz rozłączę tutaj przewody wchodzące do silnika, idące do szczotek, bo jak będę to wszystko zdejmował, to po prostu one muszą tutaj wejść do środka. One są tutaj tak zlutowane i owinięte. Ja je później podczas montażu tego silnika oczywiście ponownie zlutuję. Bardzo słabo zresztą są połączone. O, jeden. Ten jest troszeczkę mocniej zlutowany. Muszę go rozciąć. Teraz nie ma obawy, że wysuwając cały ten
rozsuwając cały ten silnik, że urwę gdzieś tam przewody. Odkręćmy jeszcze tutaj tę śrubkę. Jeszcze troszkę. Ok. To sobie tutaj od razu wkręcę tę śrubkę na razie, żeby jej nie zgubić po prostu. Niech ona sobie tutaj zostanie. Tu mamy przewody od kondensatora. Ok. Momencik. Wezmę sobie jakąś tekturową podkładeczkę. O. Muszę sobie wziąć tutaj jakąś drewnianą podkładkę, żeby to wycisnąć do końca. Nie wiem, czy coś takiego pomoże. O, zeszło. Nawet bez żadnego ściągacza udało się to całe łożysko tutaj zdjąć z wirnika. Możemy spróbować zdjąć też tę plastikową obudowę tutaj. Ostrożnie, żeby nie uszkodzić przewodów. No. Cała ta obudowa plastikowa z kondensatorem. Ojej, żebym tutaj nie pomieszał tych elementów. Muszą tak leżeć. Dobra. Tutaj też mamy poszczególne... O, może tak będzie dobrze widać. Tutaj też mamy poszczególne elementy silnika. Wyjmijmy w każdym razie najpierw szczotki z tego silnika. Aha, może jak wysunę te blaszki, to nawet może będę mógł w ten sposób zdjąć tę obudowę. Szczotka jest tak naprawdę całkiem ładna. Tu ją odkładam. Dobra. No co jest z tą drugą szczotką? Jest też. Całkiem ładna, nawet nie jest bardzo zużyta. Teraz tutaj może wystarczy, jak wyjmiemy tyle. Czy te blaszki tutaj przejdą? Chyba nie. No, silnik niestety także w środku jest dość mocno zardzewiały. Będzie trzeba go porządnie wyczyścić. Nie wiem, czy to coś pomoże. Zobaczymy. Fajnie byłoby teraz wypchnąć całe to łożysko. Mam taki malutki ściągacz do łożysk. Tak sobie myślę, że gdybym złapał tutaj za ten bok i wcisnął ten wirnik do środka, to być może on by już wyszedł z łożyska. Muszę troszkę mocniej rozkręcić. No, wygląda to nieźle. Troszeczkę jeszcze bardziej tutaj skręcimy. Dobra. Słuchajcie, nawet kręcąc ręką już wypycham ten cały wirnik z łożyska. Nawet nie muszę tutaj stosować takiej dźwigienki. Bardzo leciutko to wychodzi. Chyba nawet już wyszedł. Mi się wydaje. O, mamy wyjęty wirnik. Fajnie, cieszę się, że ten malutki ściągacz łożysk się tu w tej sytuacji fajnie sprawdził. Mogę go teraz zdjąć. Aha, tu muszę jeszcze wykręcić troszeczkę. Okay. A okazuje się, że nawet nie musiałem tutaj odlutowywać tych przewodów od szczotek. No, ten stojan jest, szczerze mówiąc, w kiepskim stanie, bardzo zardzewiały. Trzeba to będzie porządnie wyszlifować taką bardzo delikatną wełną stalową. Ok, na razie go tutaj położę. To jest też fajna okazja, żeby obejrzeć sobie poszczególne elementy tego agregatu ssącego, bo o całości takiego tak zwanego silnika do odkurzacza powinniśmy właściwie mówić jako o agregacie ssącym. Silnikiem jest właściwie tylko ta część, która napędza układ ssący odkurzacza, który składa się z całej tej turbiny zamkniętej w tej obudowie, przymocowanej właśnie do silnika i napędzanej silnikiem.
W turbinie mamy elementy ruchome, tak jak te dwie tarcze turbiny, które obracają się tutaj, i mamy element nieruchomy, tak zwaną kierownicę, która kieruje wylatującym powietrzem. Może o całej zasadzie, jak działa taki układ ssący odkurzacza, opowiem przy innej okazji albo przy montowaniu tego całego agregatu ssącego. Natomiast tutaj mamy już samą tą część, która jest silnikiem napędzającym agregat ssący, który składa się z wirnika. Wirnik ma tutaj komutator, do którego dotykają szczotki węglowe czy grafitowe. Tutaj mamy stojan z uzwojeniami i właśnie cały ten stojan będzie wymagał szczególnego przeczyszczenia, bo on może nie jest zardzewiały bardzo, ale jest jednak już takim pokryty takim rdzawym nalotem i to może rzeczywiście tutaj utrudniać poruszanie się wirnika w tym stojanie. No i mamy tutaj oczywiście mamy tutaj obudowę komutatora ze szczotkotrzymaczami, w których znajdują się szczotki, i tutaj mamy na końcu obudowę łożyska i znajdujące się tutaj łożysko. Drugie łożysko znajduje się tutaj po stronie turbiny. I te łożyska myślę, że będziemy musieli wymienić. Bardzo chciałbym je teraz wyjąć. Myślę, że do wyjęcia tego łożyska będę mógł posłużyć się moim ściągaczem do łożysk, z którego już korzystałem raz. Zaraz pokażę Wam mały trik, jaki tutaj sobie wykorzystuję, tylko zrobię powiększenie. Takich łożysk najlepiej jednak nie wybijać jakoś tam młotkiem, bo można to wszystko uszkodzić. Pamiętajmy też, że te obudowy wykonane są z aluminium, które jest jednak dosyć podatne na uszkodzenia. Przy jakichś tam uderzeniach może pęknąć. Ja robię tutaj taki śmieszny drobiazg. Żeby wypchnąć to łożysko do środka, zakładam sobie tutaj mój ściągacz do łożysk. Skręcam troszeczkę te śrubki, żeby on się tutaj lepiej trzymał. I teraz, ponieważ tutaj w łożysku znajduje się otwór, przez który wychodzi wirnik, podkładam sobie starą monetę. Można to zrobić z jakąś taką malutką podkładką metalową. Tu świetnie pasuje na przykład stara 5-złotowa moneta z PRL-u. Wkręcam sobie ten bolec tak możliwie, żeby on znajdował się na środku. Ok, i kręcę. No, mogę mieć posłużyć się tą dźwigienką, ale prawdę mówiąc to łożysko wychodzi nawet w momencie, kiedy kręcę to ręcznie. I wypycham całe to łożysko do środka i bez problemu łożysko wyszło, pchane tutaj przez tą monetkę. Możemy sobie od razu sprawdzić typ tego łożyska. Poland FLT, fabryka łożysk tocznych, rozmiar 6000Z. I takie łożysko zaraz zamówię. Ono jakoś tam w miarę nawet się tutaj porusza. Najpierw to łożysko wyczyszczę, zobaczymy, może ono się będzie jeszcze nadawało. Dobrze, tutaj już mogę ten ściągacz łożysk zdjąć. Dosyć fajny, prosty sposób wyciągania takiego łożyska. Teraz z tej pokrywy turbiny muszę wycisnąć to łożysko, które się tutaj znajduje. Można by teoretycznie, nie wiem, posłużyć się jakąś rurką i po prostu wybić je młotkiem, no ale wtedy prawdopodobnie już to łożysko nie będzie do użycia. Zresztą nie lubię walić młotkiem w jakieś części silnika, więc też sobie albo jakąś podkładeczkę, albo jakąś starą monetę tutaj podkładam. Biorę sobie tą rurkę i zaraz Wam pokażę. Nie mam niestety praski warsztatowej, muszę ją sobie koniecznie kupić, ale pokażę Wam coś innego. Mam inne rozwiązanie i zamiast praski posługuję się takim wielkim, starym imadłem warsztatowym. Wstawiam sobie tutaj po prostu obudowę silnika. Tutaj wstawiam sobie jakiś element, który będzie naciskał na łożysko przez podkładkę i po prostu kręcąc wypycham łożysko do środka. O. Mam wyjęte łożysko i w ten sposób bez walenia młotkiem w ten silnik udało mi się łożysko ładnie wycisnąć. Ten pierścień zabezpieczający przed wyjściem łożyska tutaj do przodu mogę zostawić, bo później łożysko też włożę z tej strony. Ok, imadło odstawiam. To łożysko właściwie też się kręci, ale jak już je wyjmujemy,
to zmieńmy je oba na nowe. Będę musiał je tylko zamówić, bo chyba nie mam teraz tych łożysk. Patrzę tylko, tak, tutaj jest takie samo. No i mamy wyjęte z tego silnika dwa identyczne łożyska z fabryki łożysk tocznych. Łożyska w rozmiarze 6000Z, osłonięte z obu stron. Takie łożyska zamówię, dla pewności mogę sprawdzić, to powinno być 26 średnica łożyska, 10 wewnętrzna średnica i szerokość łożyska 8 mm. Ta moja miarka nie jest zbyt precyzyjna, ale możemy to sprawdzić. No 26 tutaj i 1 pokazuje, 8 i tutaj 10 jest. Tak. Takie łożyska zamówię, bo w tej chwili ich nie mam. To jedno wydaje się nawet, szczerze mówiąc, całkiem niezłe, więc będzie jako takie, powiedzmy, awaryjne. To drugie tutaj niestety mam wrażenie, że... O, tu się w ogóle blokuje w jednym miejscu. Dobra, ja zamawiam te łożyska, a w tym czasie możemy zająć się przeczyszczeniem tych wszystkich elementów silnika i odłożę je na razie na bok tak ładnie, żeby się to wszystko nie pomieszało, żeby nie blokowało mi tutaj miejsca na stole warsztatowym. Mam tutaj już zgromadzone na stole warsztatowym wszystkie elementy silnika po wyczyszczeniu. Myślę, że poszło to całkiem nieźle. Tutaj, gdzie mogłem, wyczyściłem ten taki rdzawy nalot ze stojana, z wirnika. Przetarłem to wszystko troszeczkę, wyczyściłem te obudowy turbiny. Tutaj wyczyściłem szczotką na wiertarce resztki gumy, które były tutaj przyklejone. To w sumie nie ma żadnego znaczenia, no ale jakoś tam zawsze lepiej wygląda. Strasznie zapchane były te kanaliki w tych elementach układu ssącego. Tam po prostu był jakiś taki zbrylony, cementowy pył, kurz, nie wiem co to było. W każdym razie takim wygiętym wyciorkiem musiałem to wszystko tam nieźle poczyścić i one aż czuć było, jak robią się dużo lżejsze po tym przeczyszczeniu. Myślę, że i tak, jeżeli ten silnik w ogóle ruszy, to i tak jeszcze będzie to chwilę trwało, zanim cały ten kurz, do którego nie byłem w stanie się dostać, z niego wyleci. Zamówiłem łożyska do tego silnika, myślę, że za 2-3 dni powinienem je mieć i w drugiej części tego nagrania zajmę się złożeniem tego silnika, no i próbą. Bardzo mnie ciekawi, czy on w ogóle z nowymi łożyskami będzie sprawny. Ale to jeszcze dzisiaj nie koniec. Jeszcze szybko chciałbym przeczyścić pozostałe elementy odkurzacza. Korpus, te wszystkie plastikowe pokrywy silnika, worka na kurz i chyba na tym czyszczeniu to dzisiejsze nagranie na razie zakończymy. Myślę, że całkiem fajnie udało się te elementy korpusu odkurzacza doczyścić. Oczywiście są tutaj takie miejsca, z których lakier niestety odpadł, no ale to było nieuniknione. W środku, tak jak widzieliście na nagraniu, bardzo porządnie wyczyściłem ten odkurzacz, tę obudowę odkurzacza szczotką stalową na szlifierce. Pomalowałem to wszystko też w środku odrdzewiaczem. Myślę, że na razie będzie to całkiem porządnie zabezpieczone, a w każdym razie ten odkurzacz nie będzie już stał w takich warunkach, w których mógłby dalej rdzewieć.
Ja sobie teraz wszystkie te elementy postawię tutaj obok stołu warsztatowego na takim małym stoliczku, bo chciałbym się wziąć za jakieś następne prace. Poczekamy, aż przyjdą nowe łożyska. Tak jak powiedziałem, na razie to nagranie na tym zakończymy, a w kolejnym nagraniu zajmiemy się przede wszystkim zmontowaniem silnika i zobaczymy, czy ten silnik, czy ten agregat ssący do odkurzacza uda się uruchomić. Zmontujemy też elementy korpusu tego odkurzacza i jeżeli ten silnik będzie działał, postaramy się to wszystko do kupy zmontować. Na dzisiaj to wszystko, bardzo Wam dziękuję. Ja sobie teraz tutaj postawię te wszystkie rzeczy na stoliczku obok, a mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w drugiej części tego nagrania. Cześć, do zobaczenia.